Witajcie! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony znów koloryzacji włosów. Będziemy robić bardzo nowoczesną, fajną technikę, która się nazywa Air Touch. Mam modelkę z pięknymi, naturalnymi włosami i chcemy dodać akcentów do tych włosów, chcemy rozjaśnić trochę końcówki. Postaramy się zachować naturalny kolor włosów u nasady. Włosy wcześniej nie farbowane, włosy już po strzyżeniu zostały umyte i lekko wysuszone. Chciałabym oprócz Air Touch jeszcze pokazać technikę, która nam pozwoli popracować na tylnych częściach głowy. Tam, gdzie włosy bardzo gęste i tam, gdzie włosy niekoniecznie mogą fajnie się wydmuchiwać za pomocą suszarki. Zaproponuję jeszcze bardzo fajny schemat dla tej techniki, który na pewno Wam się przyda w pracy codziennej. Z początku podział. Wybieram trójkąt w jednej części głowy. Wybieram jeszcze jeden trójkąt i na strefie ciemiennej powstaje rąb. Podobny schemat pozwoli nam osiągnąć bardzo fajny efekt właśnie w tej strefie, gdzie włosy rozpadają się na najwyższym punkcie głowy, na wicherkach. Żeby nie było brzydkich pasów, postaramy się wybrać ten rąb i zrobić koloryzację według tego rąbu. Od kątów tego rąbu robimy przedziałki od ucha do ucha, w dół. I mamy już wybraną separację, która zawiera 5 części. Tu postaramy się zachować przedziałek, który klientka ma na co dzień. Zaczniemy koloryzację od tylnych części. Tak jak powiedziałam wcześniej, przez to, że my mamy dość gęste włosy, zawsze bardzo gęste włosy z tyłu, postaramy się dla osiągnięcia fajnego efektu i dla zaoszczędzania czasu popracować w tych częściach głowy trochę inną techniką niż Air Touch. Za chwilę wszystko Wam pokażę. Na razie wymieszam rozjaśniacz z 3% wodą odlenioną. Pracujemy na rozjaśniaczu Pixel. Na razie wymieszam 50 gram. Na konturach popracujemy z początku Air Touch. Pokażę, na czym polega ta technika. Technika Air Touch polega na wydmuchiwaniu włosów krótszych warstw z tego pasma i farbowanie tylko te, które zostają w rękach, czyli takie dłuższe włosy. Krótkie włosy wypadły, to co zostaje w rękach teraz zostanie podjaśnione. Im cieńsze pasma będziemy wybierać dla Air Touch, tym lepszy będzie efekt koloryzacji. Średnia grubość pasma dla Air Touch od 3 do 7 mm. Pasmo, z którym pracujemy, ma być prawie przezroczyste. Bardzo cienkie. Wtedy sukces koloryzacji będzie gwarantowany. Ok, już jestem na odcinkach głowy, gdzie włosy są naprawdę bardzo grube. Nie będą zbyt dobrze wydmuchiwały się, ponieważ my zrobiliśmy przed chwilą strzyżenie i włosy nie mają tych warstw, o których chodzi w Air Touch. Także na razie popracujemy w środkowej części głowy zwykłymi pasymkami. Żeby efekt koloryzacji różnymi technikami był
mniej więcej równomierny. Grubość pasma ma być taka sama jak przy AirTouch. Wybierać będziemy naprawdę bardzo delikatne, ale gęste refleksy. Praca tą techniką pozwoli nam zaoszczędzić czas i osiągnąć fajny efekt. Żeby się nie pomylić i zrobić z drugiej strony symetrycznie, wyznaczam pasmo pisaki. Zrobimy mniej więcej jeszcze 4 podobnych pasma i wrócimy do AirTouch. Ok. Już mogę wrócić do AirTouch. Wyznaczam folię, która jest z pasymkami, czyli ja mam takich 4 i kontynuujemy pracę AirTouch. Zobaczcie, jaka separacja pasów. Przechodzimy już do bocznej sekcji. Będziemy układać pasma równolegle w stronie rąba. Na skroniach włosy wydmuchują się zawsze bardzo dobrze, także w tej części ja nie będę kombinować AirTouch razem z pasymkami. Robimy tylko AirTouch. Ok, ja już przystąpiłam do nakładania refleksów na rąb, na ostatnią naszą sekcję. Jak pracujemy z tym ostatnim elementem? My musimy powtórzyć stronę tego rąbu, lub w jedną stronę, lub w drugą stronę, już według waszego uznania. Ja kontynuuję ten rząd, który idzie u mnie z pierwszej tylnej sekcji. Teraz zaczynamy tonowanie. Im szybciej my nałożymy toner na włosy, tym ładniejszy i bardziej równomierny efekt osiągniemy. Nakładamy na wilgotne włosy, staramy się nie dotykać odrostów. Przy wyliczeniu formuły tonowania
starałam się wziąć pod uwagę i poziom jasności włosów po rozjaśnianiu, i poziom jasności włosów naturalnych. Wzięłam pod uwagę kraj pochodzenia farby. Wzięłam pod uwagę neutralizację tego odcieniu, żeby świadomie podchodzić do wyleczenia formą i nie szukać jakichś uniwersalnych rozwiązań. Zapraszam na nasz kurs kolorymetrii, który odbywa się online. Trwa około 1,5 miesiąca. Proszę zwrócić Waszą uwagę na odrosty. Jeśli wszystko jest zrobione poprawnie, nie widać, absolutnie nie widać granicy jasnych i ciemnych włosów. Na tym polega prawdziwa metoda AirTouch. Przy podobnym wykonaniu AirTouch mniej więcej korekta będzie potrzebna za 6-7 miesięcy. Włosy będą na tyle miękko odrastały, że nie będzie widać żadnych granic pomiędzy ciemnym a jasnym włosem. Bardzo dziękuję za uwagę i do następnego odcinku.